Dzień dobry Państwu, nazywamy się Starward Industries i zapraszamy Państwa na prezentację inwestorską na portalu Stockwatch. Mamy 14 listopada 2022 roku. Witają Państwa członkowie zarządu Starward Industries, Michał Pieczkiewicz i Maciej Dobrowolski. Dzień dobry. Plan naszej prezentacji jest bardzo prosty. Opowiemy trochę o grze Niezwyciężony. To będzie raczej powtórka z informacji, którymi już z rynkiem się dzieliliśmy. Następnie przejdziemy do omówienia raportu okresowego za trzeci kwartał 2022 roku, który opublikowaliśmy w zeszły czwartek po zamknięciu sesji giełdowej. Maciek opowie trochę o marketingu gry. W tym temacie dzieje się dużo, dziać się będzie jeszcze więcej, a następnie zaprosimy Państwa na sesję pytań i odpowiedzi, którą odbędziemy w formie czatu inwestorskiego w serwisie stockwatch.pl. Jak Państwo pewnie wiecie, jesteśmy tym studiem deweloperskim, które produkuje grę na podstawie powieści Stanisława Lema pod tym samym tytułem, czyli The Invincible, Niezwyciężony. Jesteśmy spółką notowaną na rynku alternatywnym New Connect. W tym roku w sierpniu obchodziliśmy dwulecie pierwszego dnia notowania. Gra The Invincible to pierwsza gra produkowana przez studio Starward Industries. Jest to narracyjny, przygodowy thriller science fiction. Wyróżniającą się cechą gry jest retrofuturystyczny, atompunkowy styl. Grę przygotowujemy do rozgrywki jednoosobowej. Jest ona przygotowywana na silniku Unreal Engine 4, a zgodnie z umową wydawniczą z 11-Bit Studios planowana premiera gry odbędzie się w 2023 roku. Platformy, na które przygotowujemy grę, to platforma PC i konsole. Planujemy jednoczesną premierę na wszystkich platformach. Gra będzie wydana na konsole obecnej generacji, czyli PS5, Xbox Series S i X, a na PC tam mamy już otwartą kartę produktową na Steamie, na Gogu i w sklepie Epic Games. Tutaj dla takiego krótkiego przypomnienia 3 takie najważniejsze filary, na których oparta jest nasza gra USP-ki. To jest ten nowy, dojrzały Atompunk, czyli naprawdę wyróżniający się retrofuturystyczny styl. To oczywiście już widzimy bardzo duży odzew wśród graczy, że jest to coś, czym naprawdę nasza gra się mocno wyróżnia. Mocna, dojrzała, interaktywna historia, czyli wiele wyborów i wiele zakończeń. No i ekscytująca obca cywilizacja, czyli coś, przeciwnik czy zagrożenie, z którym będziemy się mierzyć, jest rzeczywiście niespotykane i unikatowe dotychczas w grach. Spotkaliśmy się z Państwem, żeby oprócz wprowadzenia i opowiedzenia naszej grze i marketingu, wrócić do raportu okresowego, który opublikowaliśmy, tak jak wspomniałem, po sesji czwartkowej 10 listopada. I wydaje nam się, że wchodzimy już w ten okres, w którym powinniśmy kilka pozycji z tego raportu czy sprawozdania finansowego z Państwem omówić. Jest też kilka kwestii, które rozpoczęły się jeszcze w drugim kwartale, realizowały się w trzecim kwartale i sfinalizowały się już po dacie bilansowej, które chcielibyśmy zaprezentować w chronologiczny sposób, zamknąć klamrą i podsumować. Przechodząc do samego raportu okresowego, warto zwrócić uwagę na to, że spółka dysponowała na koniec września 2022 roku środkami pieniężnymi w kwocie 7 100 000 złotych. Chcieliśmy też zwrócić uwagę na to, że rozpoznaliśmy w pasywach bilansu w rozliczeniach międzyokresowych biernych kwotę 2 milionów złotych, która w raporcie reprezentuje płatności otrzymane od 11-Bit Studios w ramach realizacji umowy wydawniczej. No i ostatnia, równie ważna rzecz to ta, że spółka w tym momencie nie jest w żaden sposób zadłużona, nie planujemy dalszych emisji, no i nie ma potrzeb ani płynnościowych, ani żadnych innych, które ten stan rzeczy w przewidywalnej przyszłości
miałyby zmienić. Chcieliśmy także wrócić trochę do tego, o czym mówiliśmy na poprzednim czacie w sierpniu. Okazało się, że informacje, które przekazaliśmy, dotyczą zawarcia umowy wydawniczej, nie do końca były zrozumiałe, mimo tego, że komunikaty giełdowe staramy się pisać w bardzo konserwatywny i czytelny sposób. I chcieliśmy wrócić do omówienia tego, jak wygląda nasze partnerstwo ze spółką 11-bit Studios. I to partnerstwo w sensie finansowym jest oparte na 2 filarach. Jeden filar to inwestycja kapitałowa 11-bit Studios w Star Wars Industries, a drugi filar to umowa wydawnicza na produkcję i wydanie tytułu The Invincible. W ramach pierwszego filaru 11-bit Studios objęło emisję w kwocie 5,9 miliona złotych. Wyemitowaliśmy 75 000 akcji serii J w cenie emisyjnej 79 zł i ta transakcja na dzień tej prezentacji inwestorskiej jest już zamknięta. A w ramach umowy wydawniczej kontynuujemy produkcję tytułu The Invincible i w ramach umowy wydawniczej wyróżniamy 3 rodzaje wydatków ponoszonych przez wydawcę. To są wydatki na poczet budżetu produkcyjnego, budżetu marketingowego i budżetu dodatkowego. I te wiele pytań, z którymi spotkaliśmy się do tej pory, to były pytania o to, której części i w jakiej kwocie wydatki ponoszone przez naszego wydawcę będą odzyskiwane z przychodów osiąganych po wydaniu gry. I tutaj informacja jest bardzo prosta, to znaczy analogicznie jak w przypadku innych umów wydawniczych, rekupowane są wydatki wydawcy z umowy wydawniczej związane z budżetem produkcyjnym, budżetem marketingowym i budżetem dodatkowym. Natomiast w żaden sposób nie jest rekupowany, nie odzyskiwany ten wkład, który 11-bit Studios wniósł na rozwój tytułu i na rozwój studia w momencie objęcia emisji na blisko 6 milionów złotych. Druga informacja, być może znajdą się na czacie pytania precyzyjne o to, także uprzedzając je, nie podajemy budżetu produkcyjnego, budżetu marketingowego i budżetu dodatkowego. One co do zasady są objęte tajemnicą handlową wynikającą z umowy wydawniczej. Na kolejnym slajdzie chcieliśmy chronologicznie przedstawić Państwu wydarzenia związane z objęciem emisji przez 11-bit Studios. Tak jak powiedziałem, nasz wydawca ujawnił się już w akcjonariacie, jest 4. największym akcjonariuszem na 5,13%. Chronologicznie wyglądało to tak. W trzecim kwartale raportowym 29 lipca zawarliśmy umowę objęcia akcji z 11-bit Studios, a następnie w przewidzianym terminie, przewidzianym umową otrzymaliśmy wpłatę w kwocie 5,9 milionów złotych tytułem wpłaty na akcje. 6 października akcje serii J, czyli te akcje, które zostały objęte przez 11-bit Studios, zostały zarejestrowane w sądzie rejestrowym. My następnie w ramach realizacji umowy objęcia akcji 21 października złożyliśmy wniosek do KDPW o rejestrację akcji oraz wniosek do GPW o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku New Connect. W dniu 7 listopada, czyli tydzień temu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych poinformował nas o warunkowej rejestracji akcji. No i w tym momencie oczekujemy już jedynie na wyznaczenie pierwszego dnia notowania wyżej wymienionych akcji w alternatywnym
systemie obrotu. Jak tylko będziemy taką informację mieli, przekażemy ją na rynek. Zresztą to jest informacja publiczna, i ta informacja, którą przekazuje KDPW, i ta informacja, którą przekazuje GPW, to są informacje publiczne i można je znaleźć na stronach obu instytucji. Tak jak powiedziałem, w tej części poświęconej raportowi okresowemu chcieliśmy Państwu powiedzieć kilka rzeczy. Jeden to jest przedstawienie tych, naszym zdaniem, kluczowych liczb, wskaźników finansowych, a jedną z rzeczy, która tak bezpośrednio z samym raportem nie jest związanych, ale będziemy sobie omawiać w tej sekcji, to są zmiany w organach statutowych spółki. Tak jak Państwo zauważyliście, no ja pojawiam się na tej prezentacji wideo po raz pierwszy w nowej roli. Jest to wynik zmian, które nastąpiły w zarządzie i Radzie Nadzorczej spółki 30 września tego roku, czyli ostatniego dnia okresu raportowego. Dawid Sękowski, czyli mój poprzednik, w dniu 30 września złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu. W tym samym dniu ja złożyłem rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki. Następnie Rada Nadzorcza w ramach swoich uprawnień zapisanych w statucie spółki dokoptowała do składu Rady Nadzorczej Bernarda Gudowskiego, a następnie Rada Nadzorcza już w nowym składzie, pełnym 5-osobowym, powołała mnie do pełnienia funkcji członka zarządu spółki. Kilka dni po tych zmianach podzieliliśmy się z rynkiem naszym komentarzem, zarówno ja, jak i Bernard, i nakreśliliśmy przyczyny tych zmian i trochę powiedzieliśmy o celach, które zostały przed nami postawione, a także o takich celach, które sami przed sobą stawiamy. Ja ze względu na swój background finansowy, sprawozdawczy, inwestycyjny, odnajduję się w zarządzie Star World Industries jako dyrektor finansowy i dyrektor operacyjny. Będziemy się starać jeszcze lepiej komunikować się z rynkiem finansowym. Mówiliśmy o jeszcze lepszych relacjach inwestorskich, komunikowaniu się z rynkiem finansowym w rozumieniu także podmiotów profesjonalnie zajmujących się rynkiem, i takie działania będziemy w kolejnych miesiącach podejmować. Na koniec krótkie podsumowanie, jak wygląda zarząd i jak wygląda Rada Nadzorcza spółki. Wydaje nam się, że i zarząd i Rada Nadzorcza prezentują się w bardzo zdrowy sposób. To znaczy w zarządzie mamy reprezentację 3 głównych filarów. To jest Marek Markuszewski, prezes zarządu i head of studio. Reprezentuje tutaj zespół deweloperski. Maciek, członek zarządu odpowiadający za marketing, i ja odpowiadający za finanse i szeroko pojęte operacje. Wszystkie osoby z bogatym doświadczeniem. Marek z CD Projektu, krakowskiego biura CD Projektu produkującego krew i wino, marketingowiec. Maciek, marketingowiec z przeszło 15-letnim doświadczeniem w spółce od ponad 2,5 roku. I ja związany z spółką od 1,5 roku, wcześniej w randze członka Rady Nadzorczej, obecnie zarządu, również z doświadczeniem zawodowym ponad 15-letnim z obszaru finansów, sprawozdawczości i audytu. Jedna zmiana w składzie Rady Nadzorczej w stosunku do poprzedniej prezentacji, to jest moje miejsce w Radzie Nadzorczej, zajmuje Bernard Gudowski. A teraz przejdziemy do części marketingowej i głos oddaję Maćkowi.
Dzień dobry, witam się z Państwem ponownie. Miło mi kolejny raz tutaj być na czacie Stockwatchu. Tutaj taki mały spoiler, czyli nagroda, którą dostaliśmy na targach PGA w tym roku, ale może przejdziemy dalej, to dojdziemy jeszcze do tego. Michał, jakbym Cię mógł prosić o kolejny slajd. Takie krótkie podsumowanie może tego, gdzie się znajdujemy, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w środkowej części kampanii marketingowej. Tak naprawdę ona dalej jest o takim średnim i niskim natężeniu, a nie rozpoczęliśmy jeszcze takiej najważniejszej części kampanii, gdzie będziemy już cały czas ze stałą siłą, że tak powiem, prowadzić duże bity. W tym momencie zajmujemy, tutaj mamy wpisane 80. miejsce, żeby nie być gołosłownym, sprawdzę dokładnie. Na ten moment to jest 79. już miejsce, jeśli chodzi o globalny ranking top wishlist na Steamie, a społeczność gry jest w tym momencie dokładnie wynosi 21 039 osób. Także oczywiście posiadamy, jak wiemy, wishlista jest bardzo ważna, ale to nie wszystko, dlatego też staramy się i budujemy cały czas sukcesywnie nasze własne konta w portalach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram. Są jeszcze oczywiście inne i myślimy o innych też. Staramy się je konsekwentnie budować. I oczywiście mamy też inne sklepy, bo Michał wspomniał już wcześniej o Gogu czy o Epic Store, gdzie też oczywiście te wishlisty budujemy i niebawem zaczniemy również budować na konsolowych sklepach te wishlisty. Tak jak tutaj zresztą jest powiedziane. Kolejną rzecz, no możemy przejść do kolejnego, jasne. Teraz chciałbym pokrótce przejść po wydarzeniach, które miały miejsce w ostatnim czasie. Zaczniemy może od tego, że we wrześniu wzięliśmy udział w Fearfest 2022, imprezie organizowanej przez Feardemic. Miało to na celu dotarcie, jako że nasza gra posiada elementy thrillera, chcieliśmy też dotrzeć i zaprezentować naszą grę graczom, którzy lubią horrory. To też, że tak powiem, nasz udział w tej imprezie miał na celu. Pojawiliśmy się, byliśmy częścią, pokazywaliśmy też tam nasz trailer, a dzięki temu gra była promowana na karcie wydarzenia na Steamie i wyniki, które w ten sposób uzyskaliśmy, ilość ludzi, która doszła do wishlisty jest nawet lepsza niż się spodziewaliśmy. A kolejnym wydarzeniem były urodziny naszego patrona, można powiedzieć, czyli 12 września w ramach świętowania obchodzin rocznicy urodzin Stanisława Lema. Opublikowaliśmy na wszystkich naszych kanałach taki film, który nazwaliśmy Creation of a Star. Jest to dzieło naszego art dyrektora Wojtka Ostrycharza. Animacje Wojtka wygrywały już konkursy na niejednym festiwalu animacji, także myślimy, że może i tutaj przytrafi nam się jakaś nagroda. Film opowiada o gwieździe, bez której nie powstałaby nasza gra. Zachęcamy do obejrzenia go na naszych kanałach. Możecie Państwo wszędzie znaleźć na naszym YouTubie czy na Facebooku. I również jego przyjęcie bardzo ciepłe. Wszyscy byli bardzo zadowoleni, zarówno stricte fani Lema, czy też gracze, którzy dopiero z tym Lemem dzięki naszej grze się zapoznają. I tutaj dążąc już do tego, co działo się na Poznań Game Arena, na targach, na których byliśmy, wysłaliśmy, tak jak Państwo pewnie pamiętacie z poprzednich prezentacji, demo naszej gry zostało wysłane na początku do bardzo selektywnych redakcji, także dziennikarze Edge'a ogrywali nasze demo, czy Game Informera, czy może trochę później Gier Online. Zdecydowaliśmy się, że jako na targach pokazywaliśmy to demo już w cudzysłowie całemu światu, zdecydowaliśmy się rozesłać to demo bardzo szeroko. I tutaj możecie Państwo widzieć na ekranie, oczywiście udostępniamy też te slajdy na naszych social mediach, reakcje większości redakcji, które tak naprawdę to demo dostały. Nie dostaliśmy żadnego złego feedbacku, wszystkie oceny były bardzo dobre, a film, który powstał na IGN-ie, IGN zrobił taki preview, który już w tym momencie został obejrzany po raz 600 000 razy. No, możecie Państwo odnaleźć na ich kanale na YouTubie, także jesteśmy z tego odzewu bardzo, bardzo, bardzo zadowoleni.
To ja może Maciek tylko dodam, że tą prezentację, którą teraz Państwu wyświetlamy, na pewno wrzucimy na swoją stronę internetową i ona ma zaembedowane linki do tych wszystkich filmów, więc no, tego preview Oczywiście. IGN-owego nawet nie trzeba będzie szczególnie szukać, wystarczy wejść na naszą stronę internetową, odpalić prezentację, kliknąć zdjęcie i to się automatycznie wyświetli. Tak jest, zapraszam. I już tutaj przechodząc do tego, o czym mówiłem, jeszcze tak kończąc, to demo, które dostali dziennikarze, miało embargo ustawione tak, że mniej więcej 2-3 dni przed PGA dziennikarze już mogli zacząć wypuszczać swoje materiały odnośnie dema, w które grali, a następnie w dniach 7 do 9 października w trakcie Poznań Game Arena wraz z naszym wydawcą, czyli 11-Bit Studios, pokazaliśmy bardzo fajne stoisko, zresztą będą potem zdjęcia z niego, będą Państwo mogli zobaczyć. I daliśmy to demo, które wcześniej zostało wysłane do wszystkich redakcji, oddaliśmy je po prostu w ręce graczy. Otworzyliśmy się na to, co o nas myślą i oczywiście byliśmy pełni obaw i czekaliśmy na to, jak zostanie ocenione i jesteśmy bardzo zadowoleni. Tutaj po prawej stronie Państwo mogą widzieć podsumowanie. Te 304 zebrane ankiety, oczywiście ludzi grało więcej, natomiast nie każdy chciał zostawiać ankietę. 304 zebrane ankiety, średnia ocen to 8 na 10 i 3 rzeczy, które tak najbardziej przykuwały graczy, które się najbardziej im podobały, to była grafika, fabuła i używanie atompunkowych narzędzi, które mamy w grze. Ja muszę powiedzieć, bo byłem na całej imprezie i stałem przy ludziach, jak grali przez całe 3 dni, Michał zresztą też. Bardzo dobry odbiór był. Ja się trochę obawiałem, bo to nie jest taka łatwa gra na targi, w sensie takim, że dużo łatwiej jest przyjść, zobaczyć grę, którą gra się 10 minut, jest szybką strzelanką, niż wejść, wciągnąć się, wchłonąć się w tą imersję i przegrać 40-minutowe demo. I tutaj muszę z dumą powiedzieć, że ludzie nawet dłużej niż 40 minut, nawet godzinę potrafili grać. Za każdym razem było do każdego, mieliśmy 9 stanowisk. Właściwie przez całe 3 dni, od rana do wieczora było po 5 osób w kolejce do każdego stanowiska. Komputery grzały się niemiłosiernie od takiego wysiłku. Na szczęście wszystko się udało i naprawdę świetna impreza, naprawdę się cieszymy. Feedback, który zebraliśmy, jest oczywiście bardzo cenny, chociaż nie zidentyfikowaliśmy tam jakichś problemów, o których byśmy nie wiedzieli. Zresztą znaczna część tych problemów już została naprawiona, ponieważ jest to demo o stanie gry, że tak powiem, już sprzed 2-3 miesięcy. Także my wiemy o tym, pracujemy, cały czas optymalizujemy i poprawiamy. I tak, podsumowując, bardzo dobre targi. Bardzo się cieszymy, że tam pojechaliśmy. Dostaliśmy 2 nagrody. Ta pierwsza, z której się najbardziej cieszymy oczywiście, to jest najlepsza gra indie targów. To jest ta nagroda, którą Państwo widzicie, statuetka po prawej stronie, natomiast ta statuetka po lewej to jest nagroda za najlepsze stoisko, którą dostaliśmy od organizatorów targów. Tutaj Państwo widzicie ulotki, które mieliśmy i samo nasze stoisko, które jak widać bardzo wyróżniało się na tle innych stoisk. Kolejną rzeczą, o której chciałem powiedzieć, to 3 listopada w ramach zacieśniania współpracy z jednym z naszych partnerów, czyli technologicznych, czyli AMD, wzięliśmy udział w wydarzeniu AMD RDNA 3. To jest impreza, która promowała nową generację kart graficznych AMD, a Invincible był tam jedną z pierwszych gier promowanych podczas transmisji, ponieważ używamy dużej części technologii AMD. Zresztą na kanale AMD można również zobaczyć taki materiał, który jest poświęcony współpracy technologicznej obu firm i będziemy jeszcze się pojawiać na różnych imprezach związanych z AMD. Zachęcam też Państwa cały czas do śledzenia tego, co się dzieje na naszej stronie internetowej. Tutaj akurat obrazki z 3 ostatnich odcinków, bo tak jak zawsze powtarzam na tych prezentacjach, jeśli ktoś śledzi grę, lubi naszą grę, będzie chciał w nią zagrać, to ta historia, która jest raz na miesiąc, raz na 1,5 miesiąca aktualizowana na naszej stronie, ona się będzie przeplatać z historią gry. Także śledząc historię na stronie internetowej, będziecie potem Państwo w stanie odnaleźć jej ślady w grze
I w drugą stronę, jeśli byście Państwo najpierw przeszli grę, a potem wrócili na stronę internetową, to też poznacie znajome sobie już rzeczy i rozpoznacie pewne wątki. Także zachęcam gorąco do śledzenia. I jak zwykle jest jeszcze jedna rzecz. Krótko podsumowując ten rok pod względem marketingowym, jeśli chodzi o wyniki, jesteśmy bardzo zadowoleni, jakie już osiągnęliśmy, jesteśmy zadowoleni tym, w którą stronę to idzie, ale tutaj taki mały sneak peek, że był bardzo dobry, ale jeszcze się nie skończył, więc na coś jeszcze pewnie Państwo mogą czekać w tym roku, jeśli chodzi o kolejny bit marketingowy. Tutaj na koniec jeszcze raz duże zdjęcie naszego stoiska na targach i pozostaje nam Państwa zaprosić do zadawania pytań na czacie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj w formie prezentacji wideo. Tak jak Maciej powiedział, zapraszamy do zadawania pytań na czacie w portalu stopwatch.pl. Dziękujemy. Do zobaczenia.